Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale Samsung Galaxy Watch 4 LTE. Moja opinia, wnioski, recenzje, praktycznie rok czasu go miałem, już ostatnio wymieniłem na Watcha 5 od Samsunga. Jakie wnioski, jakie uwagi? Szybka recenzja, może nie szybka, ale tak. Zacznijmy od wyglądu, jak on się zmęczył, jak on się, że tak powiem, zdezintegrował lub też nie podczas praktycznie całego roku. Na ekranie nie miałem nic kompletnie i żadnej ryski ani niczego zegarek nie złapał, więc dało to radę. Dużo, że tak powiem, duży wpływ na to, że tak powiem, ma pierścień, który jest dosyć podniesiony. Łapie on jakieś tam gdzieś ryski, jak coś przywalicie tą ręką, no to nie da się ukryć, że coś może na nim się wydarzyć, ale w większości przypadków naprawdę z racji tego, że to jest takie szlifowany metal, więc wygląda to w miarę spoko. Zastrzeżenia mam co do tej części, która jest między ekranem a tą taką czarną ramką. Tam się zbiera strasznie dużo syfu, nie da się tego doczyścić, no i to widać, że po prostu jakieś paprochy i brudy są, może lekko gdzieś tam mniej więcej w niektórych miejscach delikatnie lakier jest przerysowany, nie wiem czym i w jaki sposób, ale tak to mi się wydaje. Na pewno świetną rzeczą w porównaniu do nowszego, czyli 5 jest bezel, który fakt, jeżeli sobie ćwiczycie i jakiś tam brud powpada pod ten bezel, przestaje on chodzić płynnie. Trzeba jedną rzeczą co zrobić, wziąć zegarek pod wodę, pokręcić prawo, lewo, aż w końcu po prostu ten brud, który tam jest, się oczyści i później znowu fajnie, płynnie on chodzi. Brakuje mi tego strasznie w Watchu 5, tego bezela, gdyż to, co tutaj jest kręcenie, no nijak się ma do tego, co jest, jeżeli chodzi właśnie o tą opcję kręcenia, więc to naprawdę super. Sama koperta praktycznie moim zdaniem nie zarysowała się nigdzie. No jedynie trochę zapychają się brudkiem otwory na głośnik, jak i również na mikrofon. Nie da się ukryć sobie, to trzeba jakoś czymś wyczyścić, po jakimś czasie uważać. Pasek jak dla mnie, ten jasny, to jest jakieś nieporozumienie. Nie wiem, z czego on jest zrobiony. Próbowałem go trochę doczyścić, ale po roku czasu zielenieje. Nie wiem z jakiego powodu, nie mam zielonego pojęcia, ale każde zagięcie robi się coś w tym stylu. No, doczyściłem trochę resztę, ale tego nie idzie, naprawdę. Dziwne, nie wiem czemu to tak się brudzi. Po prostu tak jakoś dziwnie ten zegarek ma to do siebie, że tak to wygląda. Część dolna bezproblemowo, żadnych rysek. Oczywiście kwestia ładowarki, mogłaby ona mocniej trzymać. To trochę denerwuje, że ten zegarek praktycznie spada z tej ładowarki. To mi się w nim nie podobało, niestety. Co dalej? Samo funkcjonalność tego zegarka. Już po kilkunastu tam aktualizacjach i różnych rzeczach, które są tutaj dodane, zegarek działa w miarę fajnie, szybko. Soft między jednym a drugim, 4 a 5 praktycznie nie ma żadnej różnicy, więc moim zdaniem może 5 minimalnie szybciej działa, no ale no. Nie powiedziałbym to, że któryś jest szybszy bardziej. To nie jest wyznacznik tego, dlaczego warto wymienić jeden na drugi. Następna ważna sprawa, bateria. To jest najgorsza bolączka tego zegarka, w tej wersji LTE szczególnie. Zegarek praktycznie można powiedzieć, jak ten trzyma X, to ten trzyma 2X. Czyli wydłużono nam jakby dwukrotnie pracę na zegarku w 5 moim zdaniem przy jakimś aktywnym użytkowaniu. Ten starczał gdzieś na mniej więcej dzień i noc i to był prawie, że max i już marudził i płakał, że chce baterię podładować. Ten wytrzymuje 2 razy tyle. Wiadomo, jeżeli ktoś trochę mniej korzysta z zegarka, mniej ćwiczy, mniej jakaś aktywność fizyczna, ma powyłączane wszystkie opcje, może ten zegarek wytrzyma trochę dłużej. Ja mówię w wersji, gdzie macie wszystko włączone, co się da używać, bo jak coś mamy, no to po to mamy, żeby korzystać z tego, a nie korzystać, czyli cały czas always on display, pomiar tętna non-stop, kwestie związane z jakimiś wszystkimi udogodnieniami są powłączane w nim. Tak to wygląda i tylko i wyłącznie dlatego zmieniłem 4 na 5, bo reszta rzeczy jest praktycznie prawie że taka sama. Jedna rzecz, która irytowała i irytuje nadal, ten zegarek potrafi się przegrzać. Znaczy się, jeżeli wrzucicie się na tryb LTE i nie daj Boże, że jest trochę ciepło, on po chwili potrafi powiedzieć, że jest przegrzany, przestaje działać, wyłącza większość funkcji. Musicie trochę poczekać, aż zegarek wystygnie i dopiero wtedy możecie go dalej normalnie użytkować. Dla mnie jest to trochę dziwne, nie powinno coś takiego być. W 5 nie mamy już praktycznie tego typu sytuacji, więc pod tym względem 5 również wypada lepiej. Kwestia softu, wszystko jak tutaj działa, no powiem wam fajnie. Najfajniej, że jest ten bezel.
to z tego jestem najbardziej zadowolony, że możecie sobie tutaj wszystko poukładać. Zresztą co możecie zrobić w tym zegarku? Jest film z pierwszych wrażeń, gdzie opisuje wszystko, co on może zrobić, więc no tutaj powiem tylko, że wiadomo, EKG fajnie działa, chociaż bardzo musicie uważać na, jeżeli macie założony ten zegarek, badacie, na delikatne nawet ruchy palcem powodują skoki na wykresie. Ciśnienie mierzy to, jest to w miarę odnosi się do tego, co możecie zmierzyć sobie innymi urządzeniami, tylko niestety, no tutaj jest ten pomiar tak relatywnie porównywalny do czegoś, na czym innym zmierzycie, więc on de facto tylko mierzy odchylenia od jakiegoś pomiaru, któryście tam kiedyś zrobili. Irytujące jest to, że musicie co jakiś czas kalibrować ten ciśnieniomierz. To nie jest tak, że raz sobie to zrobicie i tyle, tam co tydzień czy co 2 zaczyna marudzić, później nie możecie tego zrobić, pomiaru ciśnienia. Ta funkcja do dopracowania, moim zdaniem zbyt irytujące jest to, żeby co trochę kalibrować zegarek, jakie macie ciśnienie, no to mnie akurat irytuje. Pomiar tętna, pomiar kroków, bezproblemowo, funkcje wszelkie związane z treningami, pomiary, jest ok, chociaż dziwnie jest, błędy są w oprogramowaniu, mówiąc krótko. Na przykład jeżeli sobie chodzicie albo biegacie, to w zależności od tego, do czego macie podłączony ten zegarek, on w takim języku mówi. Potrafi mówić po polsku, komendy, informacje o przebiegach, tętnie i ilości kroków, potrafi mówić po angielsku. To kwestia, czy jesteście połączeni bezpośrednio z zegarkiem, ze słuchawkami po Bluetoothie, czy nie jesteście, czy jesteście połączeni z telefonem i telefon jeszcze z czymś innym, czy tylko z telefonem. Tutaj Samsung musi chyba programistom trochę więcej zapłacić, aby po prostu poprawili te błędy, bo to jest zabawne, że raz sobie chodzisz, robisz trening na bieżni, czymś na słuchawkach słyszysz po angielsku, albo z telewizora po polsku, albo z głośników po angielsku, po polsku. No, dziwnie to moim zdaniem działa. Wykrywanie treningów spoko, bezproblemowo, fajnie to działa. Nie nabija dodatkowo wam kroków, to już chyba jest oczywiste. Ogólnie jakość rozmów, też ważna sprawa. Da się z tego rozmawiać, słychać, chociaż jakość rozmów z drugiej strony, czyli jest osoba, która was słucha, zdecydowanie lepiej, mówiąc krótko, was słyszy, niż wy słyszycie ich. Ten głośnik jest zbyt mało donośny i kiepsko, zresztą jego umiejscowienie jest takie, że wystarczy, że macie ten zegarek tutaj, zresztą w tym jest to samo, robicie tak, jest przyciszony, ledwo co słychać. No i sama głośność głośnika nie powala, jakoś też nie. Ale jak połączycie sobie coś na Bluetooth, macie jakieś słuchawki, spoko, można sensownie rozmawiać, posłuchać kogoś, nie jest źle. Ogólnie jak oceniam ten zegarek, z racji funkcji jest to fajna rzecz, tylko po prostu brakuje tutaj czasu na baterii. Po prostu bateria jest niewydajna i biorąc zegarki Huawei, jakieś inne na Androidach, no gdzie tam tydzień spokojnie, przeważnie wam ten zegarek trzyma, tu niestety realnie co wieczór czeka was odłożenie tego zegarka na ładowarkę, więc to trochę w sumie bez sensu, bo średnio można spać, średnio sprawdzać jak wygląda wasz sen, bo oczywiście jest taka możliwość, no skoro już rano musicie go naładować, a ładowanie ponad godzinę, no i co, zdążycie go zabrać później do pracy czy nie? No cóż, różnie to moim zdaniem wychodzi, więc mieszane trochę uczucia, dlatego wymieniłem na 5, bo chciałem mieć troszeczkę więcej czasu na baterii. Poza tym no, funkcjonalność i połączenie z telefonem jak najbardziej na najlepszym poziomie, czyli porządnie wyświetlane powiadomienia, na które w większości przypadków czytam messengery, inne rzeczy, wiadomości. Możecie poodpisywać, też nie wiem, włączycie nawigację, to wam też pokazuje od razu na telefonie, automatycznie pokazuje wam w zegarku. Powiem wam tyle, jeżeli macie telefony Samsunga, no to jest najlepsza opcja, żeby sobie dokupić zegarek i rozszerzyć funkcjonalność telefonu. Jeżeli macie telefony innych marek, możecie się zastanawiać nad innymi, które mają większą baterię, no bo tutaj niestety to jest moim zdaniem największa bolączka. Plusem jest to, że możecie wyjść bez telefonu. Dziwną sprawą jest to, co jest też w tym, jak i również w tym, że jeżeli macie cały czas zegarek połączony z telefonem, dostajecie wiadomości na telefon, wszystko spoko, one sobie tam przyszły, a jak się rozłączy wam po Bluetoothie, ten zegarek przejdzie na LTE, nagle znowu kopiują wam się te same powiadomienia na zegarek. Znaczy ja mam zrobione w Orange, to może trochę od nich kwestia, nie wiem, ale mam po prostu eSIM-a i SIM-a pod ten sam numer i 2 razy przychodzą mi SMS-y. Trochę irytujące, ale tak to wygląda. Nie wiem, czy u innych sieci podobnie to wygląda. Dajcie znać. Tyle. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć, dajcie znać w komentarzu. Ja mojego 4 się pozbywam. Zostaje 5. No i cóż, za jakiś czas pewnie też coś wam o 5 więcej powiem. Tyle. Samsung Galaxy Watch 4 LTE Classic.
Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!